Reprint to jest praca, która łączy plakaty z międzywojnia, dwujęzyczne, afisze różne z archiwów, z współcześnie w tym roku zaprojektowanym przeze mnie plakatem. I jedna z osób, które oglądały tę pracę, powiedziała mi, że ma takie wrażenie, jakbym przeskoczyła Holokaust, jakby w tej pracy było tylko wtedy i teraz. I dla mnie to było ciekawe spostrzeżenie, ale w ogóle się z tym nie zgadzam i taka nie była moja intencja. Rozumiem, że można tak to odczytać, bo moja intencja była taka, że poprzez pracę moją artystki żydowskiej, projektantki żydowskiej pokazać, że jesteśmy tutaj właśnie, że to też co inni artyści pokazywali, że jest odniesieniem do tego, że cały czas tu trwamy i mimo tego, że była wojna i że wiele osób straciło życie, to że jednak to trwanie jest. W sensie, że się po prostu byliśmy, będziemy i jesteśmy. To myślę, że tak najkrócej można odpowiedzieć. Mhm. A czy mogłabyś opowiedzieć więcej o tym, czym jest, a raczej może czym był Reprint? Tak, właśnie dobrze to ujęłaś, że czym był, bo to jest praca, która była stworzona na potrzeby galerii rotacyjnej i mam jakieś plany, żeby może ją jeszcze kiedyś wskrzesić, ale była specjalnie stworzona też do tej przestrzeni i do niej zaaranżowana. Praca nad tym projektem się składała z 2 etapów. Pierwszy to było przeszukiwanie archiwów Biblioteki Narodowej przez stronę Polona i tam właśnie szukanie dwujęzycznych afiszy, które by miały zarówno tekst po polsku, jak i w jidysz. Potem następnie ten zbiór pomogła mi tłumaczyć Natalia Chmielarz, ponieważ ja nie mówię i nie czytam w jidysz, więc potrzebowałam tutaj wsparcia. No i z tych tekstów, z tych plakatów, które wybrałam, dwujęzycznych, jeden przetworzyłam jakby we współczesnej estetyce, używając najnowszych, najbardziej kojarzących się z teraźniejszością narzędzi, między innymi sztucznej inteligencji, która pomogła, użyłam jej dwukrotnie, bo najpierw stworzyłam takie dosyć generyczne tło, które właśnie myślę, że to znaczy próbowałam nawet stworzyć to sama, ale byłoby to trudniejsze, jakby niepotrzebne, a potem jednak weszłam we współpracę z AI, próbowałam zadawać różne komendy i wygenerowałam właśnie takie tło przypominające taki przelewający się płyn. I następnie, ponieważ to było dosyć małe, użyłam drugiej sztucznej inteligencji, jakby innego generatora, który pozwolił mi to powiększyć do rozmiarów, które można było wydrukować już na plakacie B1. Do tego plakatu zrobiłam tylko jedną taką reinterpretację starego plakatu i użyłam takiego krótkiego hasła, co też odpowiada temu, jak w dzisiejszych czasach myśli się o projektowaniu plakatu, że raczej są to krótkie hasła i te afisze, które były ciekawe ze względów historycznych, nie byłyby tak łatwe do przerobienia na dzisiejszą estetykę, więc użyłam hasła, które brzmi po polsku kuchnia ludowa dla biednych, ale też to było ciekawe i dlatego wybrałam ten plakat, bo po hebrajsku, w jidysz to było wspierajcie głodujących braci. I to jest też ciekawe, że to hasło, które było na plakacie,
było różne w zależności od tego, do kogo był kierowany ten komunikat, że ten komunikat po polsku, ja to tak interpretuję, był bardziej ogólny, a już ten widzisz był taki włączający, że już są to ci bracia, już są to osoby, które są w tej samej społeczności co my. Więc też to było dla mnie ciekawe, jak ktoś, kto tworzył ten plakat albo treść do tego plakatu, różnie rozumiał swoich odbiorców i że już wtedy się myślało też właśnie o takiej projektowaniu komunikacji i o tym, że różne zdania do różnych osób powinny być prezentowane czy wypowiadane. A kim byli odbiorcy tego plakatu? No, to byli... myślę, że to byli Żydzi mówiący po polsku i nie mówiący widzisz oraz Żydzi mówiący widzisz. To jest moje przypuszczenie. Ale może, ponieważ ten plakat był też właśnie tak, to hasło było tak ogólne, no i ta filantropia była wtedy dosyć popularna, no to może to było też do po prostu obywateli identyfikujących się jako Polacy, a nie polscy Żydzi. Więc myślę, że to miało dosyć szeroką grupę odbiorców. Co jest też ciekawe, że w innych plakatach, które przeglądałam, te teksty były często takie same po polsku i widzisz, więc to odróżniało i dlatego ten plakat i dlatego go wybrałam. Gdybyś mogła opisać, w jaki sposób praca Reprint została zaprezentowana w Polin, gdybyś mogła ją opisać. Reprint składała się, tak jak mówiłam, z tych dwóch rodzajów plakatów i to były takie nakładające się na siebie warstwy, to znaczy ja je nałożyłam i były dwa rodzaje plakatów. Jeden plakat B1 składał się z archiwalnych bodajże 5 czy 6 różnych plakatów w trochę mniejszej skali. W sensie, no tak, to była jakby taka kolaż składający się, no kolaż to nie jest to słowo, no po prostu na plakacie B1 obok siebie były mniejsze plakaty archiwalne, a potem drugi typ plakatu to był ten plakat, który zaprojektowałam, o którym mówiłam wcześniej i najpierw stworzyłam pierwszą warstwę z tych archiwalnych plakatów, potem naklejałam na to klejem takim właśnie plakaciarskim, takim jak używa się do afiszy czy billboardów. Na ścianie naklejałam potem kolejne warstwy, czasem na przemian, czasem właśnie zdzierając fragment po to, żeby nadać takiego charakteru podobnego, jak mogłoby to wyglądać na ulicy. Czyli właśnie chodziło trochę o odtworzenie takiej atmosfery miejskiego palimpsestu, coś tak nawarstwia z czasem. Ze względów jakby praktycznych nie udało mi się uzyskać takiej grubości tej pracy, jaką może miałam pierwotnie w założeniu, no bo po prostu też ten klej musi wysychać i ta grubość tworzy z czasem, więc to musiałby być dużo dłuższy proces, pewnie idący w tygodnie, żeby stworzyć coś takiego odstającego, papierowego, warstwowego, odstającego od ściany, ale tak czy inaczej to była cała ściana wyklejona właśnie dwoma rodzajami plakatów i jeszcze nawet zachodząca na bok drugiej ściany, także to było tak na miejscu dostosowane do sali wystawienniczej. A czy ten proces powstawania, czy też potem dekonstrukcji tej pracy, czy został w jakiś sposób udokumentowany? Nie. Przynajmniej ja nie mam takich zdjęć. To mi zależało na tym, żeby to była taka praca dosyć efemeryczna, nietrwała, bo sam ten proces powstawania też był dla mnie ważny, że ja to robiłam sama, że miałam kontrolę nad tym właściwie
jak każdy plakat jest naklejony i że to miało taki charakter, że taki performatywny, to nie wiem, czy to jest to słowo, bo jakby nie było tam widzów może za bardzo, ale chodziło mi o to, że ten proces powstawania i już fizycznego obiektu jest tak samo ważny jak ta część projektowa przy komputerze i jak ta część badawcza, kiedy przeszukiwałam archiwa. A mogłabyś powiedzieć jeszcze o technice, której użyłaś, materiałach? To znaczy mówimy o papierze i kleju? Tak. To był papier, wydaje mi się, że chyba 90 gramów, taki dosyć cienki, używany właśnie do takich plakatów, które mają być nietrwałe. To nie była żadna taka... To był druk też offsetowy. To był papier też offsetowy, czyli taki o matowym wykończeniu. Tych plakatów zostało wydrukowanych, o ile dobrze pamiętam, 250 z każdego rodzaju. I to był druk kolorowy, cmyk, a klej był po prostu klejem, który miał opis, że jest klejem do plakatów. I do tego jeszcze, to jeszcze może warto wspomnieć, miałam wsparcie tutaj działu archiw, jak to się mówi? Zbiorów? Nie, restauracji papieru. To jest, konserwacji? Konserwacji, tak. Że miałam wsparcie z Muzeum Oddziału Konserwacji i też razem z nimi zrobiłam też klej z samej mąki, kleister, więc miałam ile to było? Chyba 25 litrów, chyba tak, albo coś koło tego, litrów tego kleju kupnego, który jak był taką gotową mieszanką, tylko do rozrobienia z wodą, i miałam jeszcze ten kleister przygotowany właśnie we współpracy z działem konserwacji tutaj i połączyłam te dwa i to dawało najlepszy efekt. Do tego używałam takich malarskich, dużych pędzli, którymi nakładałam ten klej najpierw na ścianę, a potem jeszcze drugi raz już na naklejony papier, więc tak naprawdę kleiłam ścianę, papier i potem jeszcze po naklejeniu papieru na ścianę jeszcze raz przejeżdżałam tym klejem, więc to było takie prawie że medytacyjne zajęcie. A jak długo to trwało? Cały dzień montażowy. Przygotowanie kleju to było poprzedniego dnia, a potem chyba od 8 do 20, no to tak ze 12 godzin. Tak, no z przerwami oczywiście jakimiś tam krótkimi, ale dosyć to było intensywne, żeby tą całą powierzchnię pokryć plakatami. A dokonywałaś jakichś wcześniejszych prób w innych przestrzeniach? Robiłam wizualizację, to znaczy policzyłam sobie po prostu w komputerze, miałam wyliczoną ścianę i robiłam sobie takie próbki, jaki mógłby być układ, ale potem właściwie te wizualizacje i te próby cyfrowe jakby nie były tak skuteczne jak potem działania już na miejscu. Jeszcze korzystałam z poziomicy takiej cyfrowej, która mi wyznaczyła dolną granicę, bo zależało mi na tym, żeby to było prosto pracy, to znaczy tej dolnej warstwy, dolna granica dolnej warstwy, a potem już to był trochę freestyle. Jakieś zaskoczenia przeżyłaś podczas realizacji? Zaskoczyło mnie to i to było bardzo fajne. To była uwaga Ewy Chomickiej, taka propozycja właściwie, żeby poza już tą wcześniej zaplanowaną płaszczyzną ściany, która była taka, żeby jeszcze zakleić taki, jakby wejść za róg. I to naprawdę nie dałoby się tego, myślę, wymyślić po prostu już nie w procesie, wcześniej, że tego się nie dało zaplanować i
to bardzo dobrze zadziałało. No właśnie, wspominasz o współpracy z Ewą Chomicką. Chciałam Cię zapytać o to wsparcie kuratorskie. Jak ono wpłynęło na przekaz pracy, na proces jej powstawania? Bo wiem, że tutaj ta współpraca miała miejsce. Czy mogłabyś o niej powiedzieć? No, najważniejsza rola kuratorska była na początku, bo mój pomysł był wcześniej mniej jakby skupiony na stworzeniu pracy, tylko bardziej jakoś interesowało mnie badanie tego przecięcia się polskiego języka i hebrajskiego, czy jidysz, czy w ogóle żydowskich języków, jakby ten styk różnych społeczności czy kultur, a taki pomysł na to, jak to można by było zrealizować, miałam dosyć mglisty i bardzo pomogły mi pytania takie doprecyzowujące, jakby co dokładnie mam na myśli, jak sobie to wyobrażam. I to nie było tak, że cokolwiek byłoby mi sugerowane, tylko raczej to były pytania, jak dokładnie to rozumiem, i te pytania mnie naprowadzały na to, co rzeczywiście chciałam zrobić. No i w efekcie powiedziałam, że właśnie chciałabym, żeby to był taki palimpsest i wysłałam referencje do tego, jak sobie to wyobrażam. No i to już potem w realizacji, w czasie projektu, w czasie procesu tego projektowego na komputerze, no to już tutaj działałam sama i przy samym montażu miałam duże wsparcie, łącznie z jakby fizyczną obecnością i wsparciem w wyklejaniu, bo to było dosyć żmudne i duża przestrzeń, więc tutaj też właśnie na miejscu, jakby na samym początku i na końcu była taka, bym powiedziała, ścisła współpraca. I jak myślisz, jak ta współpraca wpłynęła na Twoje myślenie o tym, z czym zostaje odbiorca, zobaczywszy tę pracę? No, dużo mi dało takie myślenie o prezentacji tej pracy w trakcie właśnie montażu. Dzięki uwagom i też doświadczeniu zarówno Alicji i Ewy, jakby wiedziałam po kolei, jakie będą etapy, bo to była moja pierwsza wystawa w galerii i nigdy wcześniej nie prezentowałam swoich prac, więc mimo tego, że pracowałam jako projektantka graficzna przy wystawach, to jakby nie brałam udziału w montażu na przykład swoich prac w takiej profesjonalnej przestrzeni, no, jakby nie liczę jakichś studenckich projektów. I właśnie to, że one wiedziały, co po kolei ma się wydarzyć, mi pomogło i też no na przykład bardzo dużo zmieniało w odbiorze, myślę, światło i to, jakie elementy, jakby i dzięki ich uwagom zrozumiałam, jakie elementy chciałabym, żeby były podkreślone tym światłem, że jakby gdzie ma być cień, a gdzie ma być jasność. Więc to myślę, że było bardzo istotne i ze względu też właśnie na odbiorców, że byli jakby tacy prowadzeni, że było jasne, co jest istotne, bo po prostu to było podświetlone albo zaznaczone jakoś. A jakie znaczenie miało dla Ciebie w ogóle to, że praca będzie prezentowana właśnie w Polin? Właśnie tu? No, dla mnie to było bardzo wzruszające, bo pracowałam kiedyś w muzeum. Wydaje mi się, że przestałam pracować jakieś 10 lat temu, albo już 11. I pracowałam ja to nazywam w poprzednim życiu, to znaczy w czasie, kiedy zajmowałam się promocją i komunikacją, właśnie kontaktami z dziennikarzami i tak dalej, a jeszcze chyba nawet wtedy nie śniłam o tym, że mogłabym być projektantką czy graficzką, więc dla mnie to była taka trochę podróż sentymentalna i też zatoczenie
koła w jakimś i takie potwierdzenie, że mój wysiłek ma takie wymierne efekty i no, taki rodzaj klamry historii, więc to było dla mnie bardzo ważne, że to też jest w tej przestrzeni, która też jest ważna no, po prostu dla społeczności żydowskiej i w Warszawie, i w Polsce, więc chociaż może nawet na całym świecie. Więc no, to był wielki zaszczyt i taki wzruszający moment. Mhm. Chciałabym jeszcze, zanim przejdziemy do kolejnych tematów, chciałabym jeszcze dopytać o to, czy chciałabyś coś dodać na temat współpracy, którą podejmowałaś, bo wiem, że tutaj odbywałaś różne konsultacje dotyczące czy to języka, o czym wspominałaś. Czy chciałabyś tutaj coś jeszcze dodać? To zapomniałam wspomnieć o współpracy z Cernią ASP i z Olą Stępień, która udostępniła mi drewniane czcionki, a z mojej własnej kolekcji czcionek pochodziły jeszcze czcionki metalowe i to stanowiło taki trójwymiarowy, w sensie no, inny niż na ścianie element mojego projektu. Chodziło o to, żeby pokazać, że właśnie czcionki drewniane i metalowe, że jakby to był ten sposób, w jaki się kiedyś drukowało i ja też w swojej tej kolekcji czcionek drewnianych miałam cyfry z kroju Haim, którego użyłam w swoim projekcie to jest też mój własny krój zdigitalizowany, więc to było istotne. Mhm. Tak, do Twojego kroju przejdziemy za chwilę, o to zapytam. Czy mogłabyś jeszcze powiedzieć o tytule? Dlaczego taki tytuł wybrałaś? No też jeszcze, to jest nawet nawiązanie do tej współpracy kuratorskiej, bo ja się dałam ten tytuł, bo pierwotnie pisałam w ogóle opis tego projektu po angielsku, jeszcze już wiele lat temu i tam to słowo jest po angielsku jakby można różnie tłumaczyć na polski. Chodzi mi o to, że to można tłumaczyć jako przedruk, ale też po polsku też się go używa, więc chodziło mi o taką wieloznaczność tego słowa i pamiętam, że było dla mnie takim zaskoczeniem, bo w ogóle nie myślałam o tym, że można by było to słowo jakoś przetłumaczyć na polski właśnie jakimś odpowiednikiem. I w momencie, kiedy miałam dostarczyć materiały tekstowe na stronę internetową, to właśnie zapytały się mnie kuratorka i tłumaczka, czy chciałabym to przetłumaczyć, czy zostaje tak, jak jest. I wtedy zdałam sobie sprawę, że nie, no to musi zostać tak, jak jest i że ten reprint też jest używany po polsku właśnie jako wydrukowanie na nowo jakiejś starej rzeczy, więc to bardzo pasowało. Dobrze, to teraz chciałabym Cię zapytać o to, jakie miejsce reprint zajmuje w Twojej drodze twórczej, która zaczęła się już jakiś czas temu, ale rozumiem, że reprint przynosi jakiś przełom. Więc czy mogłabyś o tym opowiedzieć? To jest, tak jak już wspominałam, pierwsza moja praca w galerii, wystawiana w galerii i to jest dla mnie taki moment właśnie taki nowy i może właśnie przełomowy, tak jak powiedziałaś, bo musiałam się zmierzyć z tym, że przy okazji prezentacji takiej pracy, że jestem opisywana przez innych i też może zaczęłam o sobie trochę myśleć jako artystka, a wcześniej myślałam o sobie bardziej jako projektantka, a też nawet z tym miałam wcześniej kłopot, to znaczy nie przyszło mi to tak z taką łatwością, bo właśnie zajmowałam się też wcześniej innymi rzeczami, więc to jest taki reprint jest
no mam nadzieję, że może początkiem jakiegoś nowego rozdziału. I to myślę, że nie przestanę projektować graficznie, bo też to mnie interesuje i lubię to i chciałabym się dalej też w tym rozwijać, ale że to jest takie dla mnie otwarcie, że mogę wyrażać poprzez swoją pracę, poprzez swoje projekty, że mogę wyrażać jakieś opinie albo opisywać coś, co mnie interesuje, że to już nie tylko jest tak, że tak jak w pracy projektanckiej, że rozwiązuję jakieś problemy, z którymi się spotyka klient czy zleceniodawca. Mhm. A czy mogłabyś opowiedzieć o tych swoich o projektach, które uznajesz za najważniejsze w swojej dotychczasowej drodze? No to chyba najważniejsze, myślę, że z perspektywy takiej, no też w kontekście właśnie historii Żydów polskich i taki najbardziej czasochłonny projekt to był Chaim i Aviva. To jest krój pisma, który zaprojektowałam początkowo wersję taką beta jako mój licencjat. No ale później przez kolejne lata rozwijałam to i dzięki współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza rozwinęłam ten krój razem z Niką Langosz do jakby większej rodziny krojów pisma i pomysł, który przyświecał mi to, co było taką iskrą, która sprawiała, że chciałam w ogóle się tym zająć, no to też było to było to, że w ogóle wiedziałam o tym, że istnieje Chaim, czyli który jest też elementem identyfikacji Polin, bo to jeszcze było z tego mojego poprzedniego życia, że wiedziałam o tym, że ten krój istnieje, bo brałam udział w launchu logo Polin 12 lat temu i jak przyszło do wyboru tematu pracy licencjackiej, to wiedziałam, że chciałabym robić coś związanego z to się, w takim żargonie mówi się multiskryptowe kroje pisma, czyli takie, które łączą różne systemy pisma, na przykład właśnie hebrajski i łacinę, albo cyrlicę i grekę, to może być różnie. No i ja bardzo chciałam zrobić coś, co by było właśnie takie wielokulturowe i interesowało mnie, żeby zaprojektować łacinę do jakiegoś niełacińskiego kroju pisma, który już istnieje. No ale nie było to takie łatwe, żeby coś takiego znaleźć, żeby to jeszcze miało ciekawą historię. No i wtedy Nican Reisner, z którą pracowałam właśnie w muzeum, a z którą do dzisiaj się przyjaźnię, powiedziała, przecież jest Chaim, jakby po co daleko szukać? No i wtedy właśnie przyszedł ten pomysł no i najpierw zdigitalizowałam, czyli przeniosłam w formę cyfrową krój istniejący z wydruków różnych archiwalnych, a potem dorobiłam do niego łacinę i tam wszystkie znaki diakrytyczne używane po polsku, a potem już w kolejnym etapie Nika dorobiła więcej jeszcze znaków, które pozwalają obecnie używać tego kroju przez wszystkich europejskich użytkowników łaciny. Już są diakrytyki dla francuskiego, nie wiem, czeskiego i tak dalej, więc no i można też mi na tym zależało, że dzięki współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza ten krój jest udostępniony za darmo i można go po prostu ściągnąć do komercyjnych i niekomercyjnych potrzeb, projektów i po prostu używać. Więc... Aha, a czy coś wiesz więcej na temat jego życia? To znaczy, gdzie był używany? Tak, to jest też ciekawa historia. Dziękuję za to pytanie. Chaim był na początku zaprojektowany przez Jana Lewita w
1929 albo opatentowane w tym roku i to była jedna wersja, jego tak zwany Haim Tłusty, był opatentowany w Warszawie. Potem, to znaczy są też kontrowersje na ten temat, ale ja się trzymam tej wersji. Potem został chyba 2 lata później opublikowany Haim Ścisły, czy Ściągły, przepraszam, który był jakby łatwiejszy do używania, bo nie zajmował tyle miejsca, można było więcej tekstu zmieścić na tej samej szpalcie tekstu. No i on to był jeden z takich pionierskich krojów modernistycznych hebrajskich, który pozwalał pokazywać jakieś, jakby to powiedzieć, no, że on się dobrze, był bardzo czytelny z jednej strony, a z drugiej strony nie miał tych odniesień takich religijnych, nie odnosił się też do kaligrafii, do tekstów pisanych odręcznie, więc miał taki, no, był nowoczesny. W związku z tym, jak stworzyło się państwo Izrael, to tam było coraz więcej użytkowników hebrajskiego, już nie jidysz, i on zyskał wielką popularność, więc w pewnym sensie wyjechał ten krój, jeśli można powiedzieć o nim jako człowieku, no ale nie wiem dokładnie, czy to były matryce, czy same czcionki, ale on po prostu został spopularyzowany najpierw jeszcze w Palestynie, a potem już w państwie Izrael i był używany właściwie do dzisiaj praktycznie, albo jest nadal używany. Miał swoje okresy większej popularności, teraz jest już trochę uważany za taki przestarzały. Ja byłam przez pół roku na wymianie studenckiej w Haifie i wtedy właśnie obserwowałam tą jego taką trochę degradację, że już kiedyś był na czołówkach gazet, nadal tam się można go znaleźć, ale już też na klepsydrach takich, w sensie opisach, że ktoś umarł i też jest czasami rozciągany, jest jakoś, nie wiem, dziwnie używany w nie taki poprawny sposób więc taka jest jego historia. Mhm. A jeśli chodzi o ten nowy krój, to znaczy ten z użyciem innych liter, czy wiesz, czy ta licencja, której udzieliłaś, jest wykorzystywana? Gdzie był użyty? Tak, to jest... Niektórzy projektanci przesyłają mi swoje projekty i wtedy właśnie, więc o tym mogę powiedzieć. I też jeszcze warto wspomnieć przy okazji tego pytania o tą jakby łacińską, nie wiem, siostrę albo partnerkę tego hebrajskiego, że Haim znaczy życie i można to, ale też jest popularnym męskim imieniem, a z kolei Awiwa, czyli ten drugi człon nazwy, znaczy albo wiosnę, albo odrodzenie i zależało mi na tym, żeby właśnie połączyć te takie przeciwstawne elementy, w sensie taką energię trochę męską i żeńską, jakiś taki może nawet binarny podział, ale też właśnie nawiązać do tego, że to jest jakiś rodzaj odnowienia, to się też mówi w żargonie typograficznym, że to jest revival, czyli jakby na nowo zrobienie czegoś, co już było. A jeśli chodzi o te projekty, w których został to dotychczas wykorzystany, no to jest wykorzystywany na przykład w identyfikacji Centrum Kultury Jidysz, razem z krojem, wydaje mi się, że przynajmniej na początku tak było, z krojem Prostak Macieja Połczyńskiego. Był używany przy jednej z edycji Marszu Pamięci przez Kubę Marię Mazurkiewicza i przez Karolinę Kotowską na przykład przy okazji koncertów jazzowych i plakatów do tego dla Instytutu Polskiego w Tel Awiwie. Jeszcze przy jednej z edycji
takiej corocznej aukcji artystów na rzecz MSN-u. To robił Jan Dil Michałowski. I to chyba tak w tej chwili nie pamiętam więcej przykładów. No i ja też korzystałam z tego, tak jak mówiłam, w tym moim plakacie do reprintu, ale tylko z hebrajskiego. W sensie, bo to też czasami jest tak, że to może być czasem za dużo, albo to nie jest ten efekt, który by się chciało osiągnąć estetycznie, używając zarówno hebrajskiego i łaciny naraz. Że moim pomysłem było to, jak projektowałam te dwa, znaczy ten mój krój pisma, który właśnie był tą szerszą, multiskryptową rodziną, żeby one były, żeby wyglądały spójnie i żeby nie było widać praktycznie, którego systemu pisma się używa, nawet jeśli teksty są obok siebie. No ale potem w praktyce projektowej okazało się, że to właściwie nie jest aż tak bardzo potrzebne. To znaczy, że dobrze, że one wyglądają podobnie i że jedne odnoszą się do drugich, ale z drugiej strony, że też to odróżnienie różnych systemów pisma, różnych kultur, różnych odbiorców, że jest może ciekawsze. Czyli jakiego kroju użyłaś do tych łacińskich tekstów? Do tego to użyłam wulkanu, to jest krój Boże, Janka Estrady Osmeckiego. Tak, to jest Type Foundry, czyli on ma wydaje swoje kroje pisma pod logiem Tekio. Tak mi się wydaje, że tak. A czy mogłabyś coś więcej jeszcze powiedzieć o procesie tworzenia kroju pisma? Bo tak, domyślam się, że jest to proces skomplikowany i żmudny. Tak, zgadza się, tak jest, to jest długi proces, chociaż pewnie, znaczy są projektanci, którzy robią może szybciej pierwsze kroki. To zależy, jakie się ma podejście i jaki się chce osiągnąć efekt. Akurat w przypadku mojej pracy ja też byłam kompletnie początkującą projektantką, bo tak jak mówiłam, to był jeszcze mój licencjat, więc też o mój brak doświadczenia wcześniejszy ta praca była trudniejsza czy bardziej czasochłonna, bo uczyłam się robiąc. Ale przede wszystkim to, co jest też żmudne w tym kroju, w projektowaniu krojów pisma, no to jest to, że trzeba zaprojektować bardzo dużo znaków i że te znaki muszą współgrać ze sobą razem, że nie chodzi o to, żeby zaprojektować jeden, który jest przepiękny i chce się go powiększyć i po prostu mieć na plakacie w domu, tylko chodzi o to, że one muszą jako system działać, więc to projektowanie systemu, zwłaszcza przy wielu znakach, jest tą trudnością. No i też jeśli się wprowadza zmiany, no to trzeba być konsekwentnym, że bo niektóre litery mają wspólne elementy, na przykład grubość pionowej kreski, no to jeśli to na początku trzeba po prostu można używać jakichś komponentów, że one, jeśli się zmieni w jednym miejscu, to potem to się też zmienia automatycznie w drugim, ale to z kolei trzeba też wiedzieć o tym, że to w ogóle jest i no to jest taka już praca prawie że programistyczna i właśnie albo taka właśnie bardzo wymagająca dbałości o szczegóły. I w tej kwestii była tutaj bardzo pomocna Nika Langosz, która jest świetną specjalistką właśnie od tego ostatniego etapu tej produkcji, już domykania, sprawdzania, czy to się wszystko zgadza. No to wspólnie robiłyśmy korekty optyczne, bo oprócz tego, że te znaki muszą współgrać ze sobą, no to one też jeszcze muszą wyglądać podobnie w tekście, to znaczy nie może się żadna litera wyróżniać, więc czasami jest tak, że coś
co matematycznie ma tą samą wielkość, czy szerokość, czy wysokość, to musi być optycznie zmniejszone po to, żeby nasz wzrok się nie zatrzymywał w tym miejscu, żeby to było takie płynne, kiedy się tego używa. Chociaż w przypadku, może to jest bardziej istotne w przypadku takich krojów pisma do tekstu ciągłego, a Jaime Viva jest raczej właśnie do dużych tekstów, do nagłówków, do plakatów. Nie sprawdza się w takiej w drobnym stopniu pisma. To myślę, że mam nadzieję, że nikt go tak nie używa. Mhm. A gdyby właśnie ktoś chciał użyć tego kroju, to gdzie się powinien udać? Myślę, że najłatwiej wyszukać to w ten sposób, że wpisać do wyszukiwarki drugie życie Jaima albo culture.pl Jaime. To myślę, że albo po prostu moje nazwisko to też powinno wyskoczyć. Bo tam właśnie jest artykuł opisujący cały ten proces powstawania ze szczegółami, ze zdjęciami z procesu, ze zdjęciami pokazującymi użycia Jaima, przedwojenne, powojenne, współczesne zdjęcia moje oraz można tam na samym końcu ściągnąć po prostu to i zainstalować na swoim komputerze, łącznie z licencją. I w ilu językach można teraz coś zaprojektować? No, to jest, ja nie wiem dokładnie, ile języków jest w Europie, ale no we wszystkich europejskich językach, które używają łaciny i w tych, które używają hebrajskiego, czyli zarówno w jidysz, jak i po hebrajsku, bo są dodane tam wszystkie potrzebne do jidysz nikudy i była też konsultacja z osobą projektującą właśnie jidysz. Więc dokładnie, nie znam dokładnej liczby, ale dużo. Jasne. Jesteś autorką licznych projektów graficznych, w tym Szwendownika, okrzykniętego najpiękniejszą książką. On był nominowany. Nie dostał nagrody. Nominowany do nagrody najpiękniejszej książki roku 2024. Czy chciałabyś może powiedzieć co nieco o tym projekcie albo o innych znaczących dla Ciebie pracach? Tak, to była też ciekawa praca, bo z kolei tutaj miałam inne założenie, to znaczy bardzo zależało nam, żeby projekt zrealizować, wydrukować przed świętami zeszłego roku, czyli w 2023, no więc tutaj i też miałam jeszcze wcześniej, to był element mojej pracy z kolei magisterskiej, więc też miałam jakiś tutaj określony czas i też po pracy nad Jaimem Javiu nie miałam ochoty, żeby ten proces był tak rozciągnięty w czasie i ta nagroda w postaci skończenia pracy była tak odsunięta w czasie, więc tutaj to była ta największa różnica i też tutaj współpracowałam z osobami piszącymi teksty. To był Janek Mencfel i Szczepan Żurek oraz z redaktorką właśnie tej książki i pomysł Justyną Chmielewską i pomysł tej książki wyszedł z Towarzystwa Krajoznawczego Krajobraz, a ja się podjęłam po prostu realizacji i takiego też dopilnowania terminów. No i tam to jest taka śmieszna książeczka, która się składa z naklejek, z mapki, z opisów różnych miejsc, które można zwiedzać w całej Polsce i które właśnie polecają członkowie i członkinie towarzystwa. Ja też jestem członkinią Towarzystwa Krajobraz i lubię tą książkę, bo wiem, że po prostu ludzie jej używają. Już teraz robimy drugi nakład, więc
jestem z tego dumna. Inny może projekt, o którym warto byłoby wspomnieć, to jest identyfikacja wizualna do wystawy Mojwer. To była współpraca ze Studiem Robot i z Muzeum Warszawy. To była monografia właśnie Mojwera, artysty pochodzenia żydowskiego, i to było dla mnie na początku bardzo też takie fajne wyzwanie, dlatego że zostałam tam zaproszona ze względu na mój krój pisma na Chaimie Avive, bo chciałam, żebym właśnie jego użyła, a ja czułam, że to nie odpowiadałoby do końca charakterowi tych zdjęć, które były takie eksperymentalne. Artysta był związany też z Bauhausem i jakby to zgadzało się to w czasie, ale nie zgadzało się to estetycznie. I w związku z tym użyłam kroju pisma pochodzącego z Ukrainy, który miał też właśnie łacińskie znaki, i to był taki główny element tej identyfikacji wizualnej. To były litery ze zdigitalizowanych animacji, właśnie takich eksperymentalnych, więc to było dla mnie ciekawe, że mimo tego, że byłoby to może jakoś, nie wiem, dla mojego ego fajne, żeby użyć z własnego kroju pisma, to znalazłam coś, co po prostu lepiej pasowało. Z jakiego okresu to były animacje? Wydaje mi się, że z początku XX wieku, ale nie jestem pewna. A co Cię naprowadziło na ten materiał? No, algorytm Instagrama. To znaczy po prostu ja staram się śledzić głównie właśnie projektantów i projektantki i krojów pisma i graficznych. No więc tam po prostu któregoś razu to mi błysnęło, że coś takiego interesującego, i nawet było jeszcze zanim ten projekt Mojwera się pojawił i jakby zanim miałam to robić, tylko po prostu zainteresowała mnie forma tych liter, to było w tym coś przyciągającego i po prostu zapamiętałam to sobie, że chciałabym to kiedyś wykorzystać. Też czasem po prostu śledzę nie wiem, wytwórnie krojów pisma albo właśnie takie portale jak Behance i patrzę, kto tam coś nowego robi, jakie są trendy w tym projektowaniu, i jak znajdę coś ciekawego, to po prostu to zatrzymuję na później, bo wiem, że może się przydać. A czy mogłabyś coś więcej powiedzieć o tym w ogóle, co Cię inspiruje, gdzie szukasz jakichś punktów odniesienia do swoich projektów? No to jest dosyć było nietypowe to, że akurat inspirację znalazłam na Instagramie, bo generalnie staram się, to znaczy przyglądam się temu, co jest, chcę być na bieżąco, przyglądam się temu, co jest teraz modne albo co robią inni, ale staram się swoje własne inspiracje, kiedy już pracuję nad własnymi projektami, czerpać poza świata graficznego, z książek, z wystaw, z książek na przykład dotyczących architektury albo z muzyki, z teatru. Staram się mieć te inspiracje nie bezpośrednio związane z grafiką. Trochę wydaje mi się, że to może być taki chów wsowny, jeśli bym jakby przerabiała coś, co już gdzieś widziałam. Oczywiście inspirują mnie, nie wiem, jakieś historia sztuki i jakby nie omijam tego, ale też, żeby nie powtarzać siebie czy innych w kółko, chociaż wiadomo, że już prawie wszystko było wymyślone, no to właśnie staram się poza grafiką szukać inspiracji. Chciałabym Cię zapytać teraz o Twoje, nazwijmy to, zaplecze instytucjonalne, to znaczy o Twoją drogę twórczą w kontekście szkół, które skończyłaś, instytucji, z którymi współpracowałaś. Czy mogłabyś zrobić taki skrót, jeśli chodzi o Twoje właśnie tutaj wykształcenie?
Studiowałam doświadczenie? najpierw, i to nie było związane bezpośrednio z projektowaniem, ale no to pierwsze studia, jakie skończyłam, to była etnologia czy antropologia kulturowa w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim. Potem, to może najpierw zacznę od szkół. Potem miałam przerwę w edukacji, potem studiowałam na School of Form w Poznaniu na specjalizacji Communication Design, a potem studia magisterskie robiłam również w Poznaniu na katedrze grafiki i tam broniłam się właśnie w pracowni publikacji i projektu książek. W międzyczasie na studiach licencjackich byłam na wymianie w Haifie w Wico na 1 semestr i to też to było istotny w mojej edukacji moment. I potem na studiach magisterskich byłam w Pradze przez też 1 semestr i potem jeszcze zostałam tam na staż w studiu Klary Kwizowej. Więc to jeśli chodzi o edukację. Jeśli chodzi o współpracę z różnymi instytucjami, no to, czy w ogóle pracę, no to jestem związana głównie z takim z sektorem pozarządowym albo instytucjami kultury. Głównie wcześniej jeszcze w tym poprzednim życiu, kiedy nie byłam graficzką, to również pracowałam dla takich instytucji, a już potem jak zaczęłam projektować, to też pracowałam dla NGO-sów i instytucji kulturalnych, chociaż nie stronię też od komercyjnych zleceń. Mhm. A jak byś określiła swoje aktualne miejsce, niekoniecznie w sensie geograficznym, miejsce pracy? Ja pracuję zdalnie, więc to rzeczywiście geograficznie trudno czasem to określić. Między Pragą a Warszawą, tak bym powiedziała, że na ogół to wychodzi. No i pracuję, tak jak powiedziałam, pracuję głównie z domu. Znaczy, nie powiedziałam tego, powiedziałam, że zdalnie, ale w związku z tym głównie z domu. Teraz na może kolejny rok albo lata to chciałabym to zmienić i zacząć wychodzić trochę więcej do ludzi. Mhm. A jak to miejsce się plasuje między projektowaniem a sztuką, między tą tożsamością projektantki a tożsamością artystki? Mhm. No, myślę, że jestem jeszcze w procesie dowiadywania się, jak to wygląda, że jeszcze nie wiem. Na razie chyba trochę szukam i chciałabym, żeby te obydwie nogi, artystyczna i projektowa, jakby szły razem, ale jeszcze nie wiem, jak to dalej zrobić. Czy czujesz, że praca Reprint jest takim zupełnie nowym otwarciem dla Ciebie, czy jednak jakąś wypadkową Twojej dotychczasowej pracy? No, ja myślę, że jedno i drugie, to znaczy, że jest to kontynuacja moich zainteresowań wcześniejszych, ale jednocześnie jest to nowe otwarcie, no bo tak po prostu nie określałam siebie sama i nie byłam widziana wcześniej jako artystka, więc w tym sensie jest to nowe, ale jednocześnie wątki, które poruszam w tej pracy już wcześniej poruszałam w wcześniejszych projektach. Mhm. A to coś zmienia? To, że teraz możesz nazwać siebie artystką i chcesz to zrobić? No, zmienia, ale jeszcze nie wiem chyba co. Okej, przejdźmy teraz do kolejnego tematu, który oczywiście łączy się z tym, o czym rozmawiałyśmy dotychczas, ale chciałabym wejść trochę głębiej w Twoją osobistą historię i o to, jakie ona ma związki z Twoją pracą projektantki, artystki.
zacznijmy od początku. To znaczy, gdybyś mogła powiedzieć o swoim środowisku, w jakim dorastałaś. Przede wszystkim, gdzie się urodziłaś i kiedy. I właśnie opowiedzieć o swoim dzieciństwie. Urodziłam się w Warszawie, nie wiem, czy mam podawać datę, w 1988 roku i byłam wychowana w rodzinie, powiedzmy, z tradycjami katolickimi. To znaczy nie może specjalnie już tak teraz to kultywujące, ale jakby w tradycji katolickiej i bez w ogóle świadomości swoich żydowskich korzeni. Pochodzenie żydowskie mam po ojcu, a on ma po swojej mamie. I mój ojciec biologiczny nie był zbyt jakby obecny w moim życiu przez właśnie tam, powiedzmy, przez moje dzieciństwo, tak to można ująć, więc ja też nie wiedziałam o tym, że on jest Żydem i że w związku z tym ja mam jakieś tam takie korzenie. Kiedy się tego dowiedziałam, to była ciekawa historia, dlatego że dowiedziałam się o tym w momencie, kiedy sama już byłam zainteresowana kulturą żydowską. To znaczy chciałam pójść na cmentarz, sprzątać z koleżanką właśnie cmentarz żydowski. Obydwie nie miały, znaczy nam się wydawało, że obydwie nie mamy żydowskiego pochodzenia, tylko po prostu była to taka rzecz, którą wtedy licealistki robiły. I wtedy moja mama zapytała się mnie, czy ja wiem, że mój ojciec jest Żydem, a ponieważ ja nie miałam z nim kontaktu specjalnie, no to nie wiedziałam, że był. No i wtedy zaczęłam się dopytywać jego. Mam też kontakt i jestem od właśnie nie wiem, 16 albo 18 roku życia zaprzyjaźniona z moją babcią, jego mamą, która żyje też w Warszawie. No i tak zaczęłam to zgłębiać. Właściwie to jest też ciekawe, bo moja babcia, która żyła przed wojną też w Warszawie, była z bardzo sekularyzowanej rodziny. Nie mówiła jidysz, przynajmniej nie pamięta, nie obchodzili świąt też żydowskich, że pamiętała, że mieli choinkę i że więc ona się nie czuje religijną, jakby wyznawczynią judaizmu, ale też nie czuje się wyznawczynią katolicyzmu. No i to jest ciekawe, że mimo to taki to ma duży wpływ, znaczy bo ja czuję, że ma na moje życie nadal, a na jej też w oczywisty sposób. Ona jest członkinią Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu i wiele przeżyła w związku z tym, jakby co się stało z jej rodziną. No i też jest dla mnie to ciekawe, że te historie rodzinne, nawet jeśli się o nich nie do końca wiedziało, to w jakiś sensie to wpływa na nasze życie, że nie wiem, czy ten strach, czy trauma są jakoś przekazywane przez komórki, czy DNA, nie znam się na tym, ale trochę wydaje mi się, że tak jest, więc nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie w co. Ale właśnie jak ten wpływ odczuwasz? No po prostu czuję się, to jest takie trudne do wyjaśnienia, po prostu czuję się połączona z tym. Czuję, że to jakoś jest część mnie, ale też inni ludzie mnie przez ten pryzmat oceniają czy widzą i nawet zanim jeszcze wiedziałam, że mam żydowskie pochodzenie, to miałam takie pytania od ludzi, czy jestem może mam hiszpańskie pochodzenie, albo włoskie, albo portugalskie, bo przecież bo mam takie ciemne włosy i
ciemne oczy, więc też, że nie jestem Polką, albo że mam akcent niepolski i to były takie sytuacje, które się zdarzały jeszcze zanim ja nawet wiedziałam, że mam żydowskie pochodzenie, a potem już też. No i to wpływa na też jakby to, że ja się utożsamiam z tą częścią mojej rodzinnej historii, wpływa też na to, że na przykład dla niektórych jestem zredukowana do tego, w sensie, że są ludzie, którzy myślą o mnie jako o Żydówce, niezależnie od jakby jakichś tam niuansów i no to jest okej, no to tak mogą myśleć sobie, ale też czasem są jakieś to, no nie wiem, wręcz nieprzyjemne komentarze i wtedy może nawet bardziej, i kiedy są te nieprzyjemne komentarze, czuję się taka, nie wiem, wskazywana palcem. I że właśnie, że wtedy czuję się bardziej Żydówką przez to, że ktoś mi odbiera w pewnym sensie prawo bycia w pełni Polką. Właśnie, że mam nie polski akcent albo że nie polski wygląd. Jakby, co to znaczy? A jednocześnie też to jest skomplikowana tożsamość i sama nie wiem dokładnie i chyba może nigdy się nie dowiem, czym to dla mnie jest. Tak do końca. A sama siebie jak określasz? No, określam siebie jako osobę z żydowskimi korzeniami albo z żydowskim pochodzeniem. No bo też doświadczenie bycia w Izraelu też mnie nauczyło, że jestem niewystarczająco żydowska, żeby mówić o sobie, że jestem Żydówką. A też no, nie czuję się, no bo nie byłam wychowana w tej kulturze, więc to jest dla mnie coś takiego mojego, a nie nadanego mi. W sensie, że to jest coś, co sobie jakby wzięłam. Więc mówię, że to są żydowskie korzenie albo żydowskie pochodzenie. I myślę, że to jest wtedy też najbliższe prawdy. To chciałabym jeszcze wrócić do tego momentu, w którym dowiedziałaś się o swoim żydowskim pochodzeniu. Miałaś 16 lat. Czy pamiętasz ten moment i z czym on się wiązał? No to trochę, pamiętam ten moment dokładnie i wiązało się to z takim, z jednej strony szokiem, z drugiej, bo w ogóle mi to nie przyszło do głowy, ponieważ wychowywałam się w katolickim raczej domu i nie było żadnych elementów żydowskich. Nie było też, właśnie się zastanawiam, czy raczej też nie było może antysemickich komentarzy, ale też nie było jakiejś filosemickiej zajawki, więc takie to było dla mnie wcześniej, jak byłam młodsza, to raczej takie przezroczyste, że wiedziałam, że może coś takiego jest, no bo nie wiem, słyszałam o tym, znałam historię trochę, ale to było dla mnie wielkie zaskoczenie, ale też miałam pamiętam takie poczucie, może trochę naiwne, takie, no to jestem jakaś wyjątkowa, że nie znam nikogo takiego, kto ma tak samo jak ja, ale z drugiej strony wtedy też poczułam, że jest to, a może to jest coś, o czym nie powinno się mówić, więc taki nie wiem, dysonans, czy jakieś takie zderzenie dwóch różnych uczuć, że z jednej strony coś nowego, też dla nastolatki to było takie atrakcyjne, że można się czymś odróżnić, ale z drugiej strony nie znałam nikogo takiego jak ja, więc nie wiedziałam, jak o tym mówić i co z tym można zrobić, więc to bardzo mi pomogło, że wtedy była w tamtym czasie była trochę taka moda na kulturę żydowską, albo może ona się zaczyna, bo wydaje mi się, że też trochę nadal trwa, że tego zaczęło być coraz więcej w przestrzeni publicznej, że były, nie wiem, działania coraz bardziej widoczne, czy Żichu, czy muzeum, no to jeszcze wtedy nie było, ale pamiętam, że na przykład to już myślę, że miałam może 20 lat albo może 19, że brałam udział w
koncercie Ochel, który był organizowany na miejscu, w którym teraz stoi budynek na Muranowie i to tam byłam wolontariuszką i ja po prostu chciałam się zaangażować, chciałam właśnie brać udział w tych wydarzeniach i bardzo mnie interesowała ta kultura, niekoniecznie religijny aspekt, ale właśnie co to znaczy, że ktoś jest, nie wiem, pisarzem żydowskim, albo że dlaczego ktoś ma w opisie w swoim biogramie, że jest Żydem i co to znaczy, a że kto z tak zwanych polskich pisarzy tym Żydem był, albo pisarką, kto był to, kim była ta Żydówka. No i to tak zaczęło mnie coraz bardziej interesować i no, to było... Myślę, że postępuje do dzisiaj, w sensie, że nadal jakoś tam zgłębiam. Czyli rozumiem, że już na tych początkowych etapach zaczęłaś wchodzić w społeczność, tak? Chyba powiedziałabym, że w kulturę, że w społeczność to właściwie chyba przełomem był wyjazd na Taglit. To są te wyjazdy organizowane przez Bright Israel, takie wyjazdy dla osób pochodzenia żydowskiego właśnie do drugiego pokolenia wstecz, które mogą za darmo czy za jakąś tam niewielką opłatą wyjechać zobaczyć, jak wygląda Izrael. No, dla mnie to było, ja wtedy byłam po lekturze książki Pawła Smoleńskiego czy właśnie chyba tam ją czytałam na miejscu będąc, więc miałam takie mieszane uczucie co do tej takiej mocno jednostronnej narracji. Tak bym to Izrael ujęła. już nie frunie, czy której książki? Tak, Izrael już nie frunie. Tak, to była ta książka. Taka pomarańczowa okładka. No więc to było ciekawe, ale jakby to było też dla mnie trudne doświadczenie, bo ta jednostronna narracja była no, taka dla mnie nierzeczywista, w sensie też nie licowała z tym, o czym czytałam, z tym, o czym wiedziałam z innych źródeł, a z drugiej strony wtedy poznałam różne osoby, które, tak jak ja, w różny sposób, w różnych momentach życia się dowiedziały o tym, albo wiedziały, ale po prostu chciały wyjechać też na tą wycieczkę, właśnie młodzież żydowską. No i potem moja taka pierwsza poważna praca to była praca w Polin i to też była właśnie, wydaje mi się, że to miałam może 21 albo 22 lata, więc to było to takie też z tym związane i taki dużo wiedzy od koleżanek i kolegów tutaj i dzięki działaniom muzeum się dowiedziałam. Więc można powiedzieć, że jestem jakoś tworem muzeum. A jeszcze wracając do tego okresu wcześniejszego nieco, jakby bycia nastolatką, czy pamiętasz jakieś reakcje określone Twojego najbliższego otoczenia na to, że teraz jakby wiesz o swoim pochodzeniu, mówisz o nim, interesujesz się tym? Mam na myśli koleżanki, kolegów, ale też po prostu rodzinę najbliższą, której te tematy żydowskie nie były bliskie. No, właściwie teraz sobie uświadomiłam, jak zadać to pytanie, że z moją rodziną najbliższą poza mamą chyba za bardzo o tym nie rozmawiałam. W sensie, że ja się interesowałam i to tak jakby to było, ale ja robiłam swoje i jakby nikt tego nie komentował. Mogłam robić, co chciałam. Ale też ten temat się jakoś tak specjalnie nie pojawiał w kręgu rodziny, no poza nie wiem, komunikacją z moim ojcem czy babcią biologicznymi, to tak, no to ich dopytywałam się o szczegóły dotyczące rodziny i jakby naszą historię, jeśli to, co było wiadome i to, co pamiętali. A jeśli chodzi o koleżanki, no to moja najbliższa przyjaciółka Agata, dla niej to było fajne, to pamiętam, że było takie, że to ciekawe, że fajnie, że coś takiego się dowiedziałam i że można w tym temacie nie wiem, że to zgłębiać. I wtedy też się okazało, że jeszcze jedna koleżanka, a może już nawet to wiedziałam wcześniej, że też jest Żydówką z klasy, ona o tym wiedziała zawsze, więc dla niej to w ogóle nie było nic nowego.
ale tak czułam, że mogę z nią też o tym porozmawiać. A na tym późniejszym etapie, jak rozumiem, praca w Polin była dla Ciebie istotna pod względem właśnie tworzenia tej żydowskiej tożsamości i jakiegoś tworzenia bycia częścią jakiegoś środowiska. A co się działo potem? Bo to jednak było 10 lat temu. Tak. Czy mogłabyś powiedzieć, w jaki sposób uczestniczyłaś i dziś uczestniczysz w tym życiu żydowskim? Czy to był jakiś proces? Jaką miał dynamikę? No z biegiem lat po prostu też dzięki uczestnictwu w wydarzeniach kulturalnych, nie wiem, koncertach, projekcjach filmów, prelekcjach, wykładach i nie wiem, obecności na wystawach, w sensie chodzeniu na wystawy, poznawałam coraz więcej osób, no i też trochę to jest na zasadzie kuli śnieżnej, efektu kuli śniegowej czy śnieżnej, że te osoby, które na przykład poznawałam w pracy w Polin, poznawały mnie z nowymi osobami i to się tak jakby toczyło i namnażała się ilość tych moich bliskich i dalszych znajomych Żydów, Żydówek i też w ogóle zainteresowanych po prostu kulturą żydowską. I w którymś momencie przez jakiś czas byłam członkinią JCC Warszawa i też tam na przykład pierwszy mój wykład na temat Chaima i Awiwy tam wygłosiłam. No i później teraz to czuję, że to jest po prostu część mojej tożsamości, po prostu jakiś element, ale nie wiem, tak to się toczyło w jakiś taki naturalny sposób, że z tymi ludźmi było mi blisko, że mieliśmy wspólne zainteresowania. Więc... A jeśli chodzi o historię Twojej rodziny, w której szczegóły nie będziemy znacząco wchodzić, czy czujesz, że ona Ciebie jakoś naznacza, albo to, co robisz twórczo, czy ma jakiś wpływ na to? No, myślę, że naznacza mnie w ten sposób, że się czuję związana po prostu z kulturą żydowską. Też dzięki temu, że moja babcia przetrwała wojnę, no to po prostu jesteśmy, najpierw mój ojciec, teraz ja. No, nie wiem, to dobre pytanie, czy mnie to naznacza. No, po prostu jestem częścią tej rodziny, ale chyba nie mam jakiejś... A jeśli chodzi o pracę twórczą? Jeśli chodzi o pracę twórczą, no to zainteresowanie tą tematyką i jakby wplatanie jej w swoje badawcze zainteresowania, tak jak wcześniej z Chaimem i Awiwą, teraz z reprintem, że jakoś to się przeplata w tych tematach, które mnie interesują. No i też, że korzystam ze swoich wcześniejszych doświadczeń, jakby ta wiedza się akumuluje we mnie i potem właśnie używam jej wtedy, kiedy jest potrzebna. No myślę, że też to jest istotne dla mnie, że moja babcia pochodzi z Warszawy i że w tej Warszawie też mieszkała i że to jest już tak od pokoleń i w kontekście Chaima i Awiwy to było istotne, no, że ten projektant Jan Lewit, że to zaprojektował w Warszawie i że ja później w pewnym sensie przywiozłam go z powrotem do Warszawy z Izraela, że takie też znowu koło zostało zatoczone. Wspominałaś o tych komentarzach o charakterze antysemickim, które zdarzało Ci się słyszeć. Jak do tego podchodzisz? Czy w jaki sposób Cię to dotyka? Czy spotykasz się z takimi komentarzami nadal? Spotykam się z takimi komentarzami, to znaczy, no nie wiem, ostatni raz może w zeszłym roku, albo nie, to było w tym roku jeszcze. No nie jest to przyjemne. Czuję się, to jest może mało powiedziane. Sprawia to, że czuję się taka wykluczona
w pewnym sensie też zagrożona, że to zależy, kto to mówi, ale i w jakiej sytuacji. Miałam taką sytuację, że właściciel mieszkania, które chciałam wynająć, pytał się mnie, czy mam pochodzenie żydowskie, i potem powiedział, że jak powiedziałam, że tak, no to on powiedział, wiedziałem, bo masz taki nos i jeszcze tam jakieś cechy wyglądu, i wspominał też coś o oszczędności, że to po prostu było tak strasznie stereotypowe, a poza tym to było też tak dziwne, bo on był przy tym wszystkim innym bardzo sympatyczny i właściwie życzliwy mi, bo potem wybrał mnie jako osobę, która miała wynajmować jego mieszkanie, ale taki rodzaj właśnie kontaktu z innym i jakby jakaś taka nieumiejętność zaistnienia w tym kontakcie czy funkcjonowania, no potrafi być bardzo nieprzyjemne. Ja zdaję sobie sprawę, że akurat w jego przypadku nie miał nic złego na myśli, ale z drugiej strony dla mnie to było nieprzyjemne, że w ogóle to pytanie padło, bo jakie to ma znaczenie? To tak samo jak nie ma znaczenia, czy ma się blond włosy, czy ciemne, albo jaki kolor oczu, no, że to, a jednak to jest jakoś podnoszone jako kwestia. Myślę, że pomaga mi w tym to moje doświadczenie antropologiczne, żeby właśnie tłumaczyć sobie, że to jest po prostu reakcja na kogoś innego, na coś, czegoś ludzie nie znają, i że właśnie ten strach przed innością albo tak funkcjonowanie w jakichś stereotypach, że może się zmienić tylko wtedy, kiedy się spotka twarzą w twarz, czy nie wiem, czy oko w oko z tym, czego się człowiek boi, więc staram się, jeśli to mi nie zagraża bezpośrednio, też takich sytuacji nie miałam nigdy, żeby to było coś jakby fizycznie mi zagrażającego, no to po prostu staram się tłumaczyć, no być sobą w tym. Mhm. A czy czujesz jakiś wzrost tego rodzaju antysemickich nastrojów po 7 października 2023 roku? Słyszałam o tym, że znajome osoby rzeczywiście doświadczają tego typu antysemickich czy w ogóle jakichś nieprzyjemnych komentarzy, ale ja się z tym sama nie spotkałam, więc trudno, no, na podstawie mojego doświadczenia powiedziałabym, że nie, ale wiem jednocześnie, że inni się z tym borykają, czy z takim nawet własnym poczuciem jakiegoś takiego chodzi mi o to, że ludzie niekoniecznie, którzy się identyfikują jako Żydzi, niekoniecznie chcą być identyfikowani jako osoby proizraelskie. I wśród moich znajomych jest to duża grupa. To znaczy, że osoby, które są właśnie pochodzenia żydowskiego, czy identyfikują się jako Żydzi i Żydówki, a nie są proizraelscy, i że teraz ten niuans przestał być tak istotny, że się trochę wrzuciło wiele ludzi do jednego worka. To jest to, co... Taki wniosek wyciągam po historiach znajomych. Jakby mnie to tak nie dotknęło bezpośrednio, no ale też może dlatego, że nadal wiele osób nie utożsamia mnie tylko i wyłącznie z tą żydowską tożsamością. Mhm. A utożsamia raczej z którą? Może po prostu z Polską, tak bym powiedzieć. W sensie, że ale z drugiej strony to jest, ja się też tego nie wstydzę i to jest obecne w moich pracach i tej projektowej wcześniej, i teraz artystycznej, więc może to się zmieni. Mhm. No tak, ale rzeczywiście prezentacja pracy Reprint w Muzeum Polin sprawia, że no, otwarcie identyfikujesz się jako żydowska artystka. Zastanawiam się, jak ta
jak ten proces, w jakim stopniu proces tworzenia tej tożsamości jako artysty łączy się z tą żydowską tożsamością? No, w tym sensie łączy się, że mam wrażenie, że do obydwu tych tożsamości musiałam jakoś dojrzeć i mieć tą odwagę, żeby się do tego przyznać, że to i że to był właśnie proces dochodzenia do tego, że to było stopniowe, to nie było coś, co było mi dane i że może mam albo miałam taką nieśmiałość w tym, żeby się zarówno do jednej tej artystycznej, jak i do żydowskiej tożsamości przyznawać.